Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Na kanale jest już parę odcinków na temat używania światła ze spektrum czerwieni, czy też bliskiej czerwieni w celu leczenia różnego rodzaju schorzeń. Do tej pory na przykład pokazywałem, jak takie światło może pomagać leczyć schorzenia metaboliczne, obniżyć poziom glukozy i też piki glukozy po odcinku. Pokazywałem, jak światło takie może być bardzo skutecznie używane do leczenia m.in. niedoczynności tarczycy. Jest to fantastyczna alternatywa, jeśli chodzi o osoby, które po prostu chcą zmniejszyć na przykład dawki lewotyroksyny, albo też w ogóle jej nie brać. U wielu osób jest to naprawdę możliwe. Jest natomiast z tym jeden kłopot. Za każdym razem, jak publikuję odcinek na ten temat, to w sekcji komentarzy pojawia się wiele różnego rodzaju pytań technicznych. I stwierdziłem, że tak naprawdę, póki nie odpowiem na te pytania techniczne, to nie ma co nagrywać kolejnych filmików, bo będzie to tak naprawdę prowadziło do różnego rodzaju nieporozumień, a w skrajnych przypadkach ktoś może sobie nawet zrobić krzywdę, używając nieumiejętnie tych lamp na światło właśnie czerwone i bliskiej czerwieni. Oczywiście sytuacje, w której ja próbuję dawać odpowiedzi, dawać rady, jednocześnie mogą one zostać zrozumiane, jest po prostu kiepską sytuacją. To taka podróż po prostu z niebytu w odbyt, informacyjny oczywiście. Więc naprawimy sobie to w tym odcinku. Jest to o tyle ważne, że w planach mam dziesiątki różnego rodzaju odcinków na temat używania światła czerwonego i bliskiej czerwieni, który pomoże Wam z naprawdę różnego rodzaju schorzeniami. Czasami takie, że głowa mała. Po prostu człowiek nie jest w stanie rozumem objąć tego, w jakich sytuacjach światło to może być stosowane. Jeden przykład w odcinku na temat cofania choroby Alzheimera pokazywałem, że na przykład używanie właśnie światła czerwieni jest w stanie znacząco poprawić stan kognitywny i nie tylko pacjentów z Alzheimerem i innymi potencjalnie rodzajami demencji. W przeciągu najbliższych paru tygodni, już jest w większości rozpisany ten odcinek, będę nagrywał odcinek a propos tego, jak, uwaga, używać światła czerwonego i bliskiej czerwieni celem leczenia niepłodności, zarówno u pań, jak i u panów. Jest to, nawet jeśli ktoś podejmuje różnego rodzaju inne terapie, ale ma kłopoty z płodnością, jest to niesamowicie skuteczna terapia potencjalnie, albo dodatek do innego rodzaju terapii złożonych. Ale póki nie odpowiem na pytania, które właśnie będą tematem tego filmiku, czy właściwie odpowiedzi na te pytania, nie będzie można u większości osób zastosować tych protokołów. I o czym chciałbym opowiedzieć w tym odcinku? Chciałbym wytłumaczyć różnicę między laserami, lampami LED profesjonalnymi i lampami na żarówki żarowe, bo niestety nie są to urządzenia równoważne. Używanie na przykład lamp z żarówkami żarowymi jest niemożliwe, jeśli chodzi o naprawdę wiele terapii. Dodatkowo pokażę Wam, jak samodzielnie albo z pomocą sztucznej inteligencji, jeśli ktoś nie chce tego sam liczyć, obliczyć fluencję, a więc dawkę energii, którą ma dostać dany obszar ciała albo dany organ, jeśli używamy po prostu tego światła w innych celach, żeby terapia była skuteczna, bo zbyt niska dawka nie odniesie efektu, a zbyt wysoka dawka może również nie przynieść żadnego efektu, a w skrajnych przypadkach może przynieść efekt odwrotny. Zacznijmy od samego początku, a więc krótkiego przypomnienia, czym jest tak naprawdę terapia światłem, a więc fotobiomodulacja, bo to jest ta ładna nazwa. Jak będziecie widzieć w badaniach, na przykład, które gdzieś tam wrzucam, PBM, to jest właśnie skrót od fotobiomodulacja. I ta terapia była pierwotnie znana pod nazwą terapia laserowa, czy laserem niskiego poziomu. Bo ona została pierwotnie odkryta w 1967 roku przez André Mestera. On wtedy zaczął eksperymentować nad zastosowaniem światła rubinowego, między innymi w celach leczenia wypadania włosów u myszach i następnie oczywiście to światło zostało zatwierdzone i potwierdzone, jeśli chodzi o użycie w leczeniu między innymi różnego rodzaju łysienia. Samo światło czerwone obejmuje spektrum mniej więcej od 600 do 700 nanometrów, a te światło bliskiej czerwieni to będzie około od 700 do 1100 nanometrów. Jeśli chodzi o praktykę, to większość różnego rodzaju zastosowań właśnie tego światła będzie obejmowało długości od 600 do 900 nanometrów. Tam są najciekawsze efekty i oczywiście to, czy będziemy wybierać samo światło czerwone, czy będziemy wybierać światło bliskiej czerwieni, będzie zależało po prostu od efektu, który chcemy osiągnąć, między innymi od tego, czy chcemy tkanki penetrować głęboko, czy tylko powierzchownie. Przykładowo to światło krótkiej czerwieni, czyli od 600 do 650 nanometrów, ono będzie penetrować skórę mniej więcej na głębokość 2 do 4 mm. Od 650 do 700 nanometrów będziemy mieć penetrację rzędu od 5 do 10 mm. Od 700 do
850 nanometrów będzie mieć penetrację rzędu od 10 do 30 mm i mniej więcej od 850 nanometrów do 950 nanometrów będziemy mieć penetrację rzędu od 30 do 50 mm. Jak działa samo to światło? Ono generalnie będzie absorbowane przez receptory, które znajdują się w mitochondriach. Bo właśnie to było takie odkrycie tych ostatnich parudziesięciu długich lat, że światło nie jest obojętne, mamy różnego rodzaju receptory, które będą różnego rodzaju długości spektrum światła odbierać i to działanie może być zarówno pozytywne, jak i może być negatywne. Więc ogólnie w przypadku właśnie tego światła z zakresu, mówiąc ogólnie 600 do 900 nanometrów, działanie jest jak najbardziej pozytywne. I generalnie te fotony z tego światła będą wchłaniane przez tak zwaną oksydazę cytochromu C, o której mówiłem już tutaj na kanale. I to jest część tak zwanego kompleksu czwartego mitochondriów, jeśli chodzi o łańcuch oddechowy. To jest po prostu niezbędna część integralna, która będzie przekazywać dalej elektrony i będzie między innymi powodować, że w mitochondriach jest produkowana energia. Tutaj jak zawsze postaram się rzucić jakąś ciekawostkę. Patrząc na badania, często tutaj oczywiście na kanale wypowiadałem się negatywnie i nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o statyny. Statyny, żeby dać Wam ciekawostkę właśnie, są w stanie upośledzać bezpośrednio ten kompleks czwarty łańcucha transportu elektronów, łańcucha oddechowego w mitochondrium. Więc co ciekawe, teoretycznie można używać światła czerwonego, ja przynajmniej sobie tak wykombinowałem, nie wiem czy były na ten temat badania, żeby przeciwdziałać temu efektowi ubocznemu. Chociaż oczywiście to by wymagało naświetlania tak naprawdę całego ciała wtedy, co może zająć trochę czasu. Wracając właśnie, w momencie, w którym ta oksydaza cytochromu C będzie wchłaniać te fotony, następuje usprawnienie ogólnie działania mitochondriów. Mitochondria wiemy, że będą produkować więcej energii, a więc tych naszych cząsteczek ATP, a więc trifosforanu, adenozyny. Innymi słowy, ogólnie nasze mitochondria będą produkować więcej energii, a więc dany naświetlany obszar ciała będzie lepiej funkcjonować. Tak właśnie dlatego jest aż tyle użyć tego światła, bo w zależności od tego, jaką będziemy mieli spektrum, jak głęboko naświetlimy, możemy uzyskiwać różnego rodzaju fantastyczne efekty uboczne. To się tyczy m.in. tętnic, co jest bardzo ciekawe. Można usprawnić pracę tętnic, używając właśnie światła czerwonego i bliskiej czerwieni, mówiąc ogólnie. Mamy więc usprawnioną produkcję cząsteczek energii poprzez m.in. usprawnienie tego całego łańcucha transportu elektronów i zwiększenie efektywności tego naszego jednego z głównych procesów generowania energii w komórkach, czyli fosforylacji oksydacyjnej. Ale są różnego rodzaju inne jeszcze ciekawostki. Między innymi te fotony z tego światła są w stanie, uwaga, powiedzieć dysocjację, a więc odłączenie tlenku azotu z tej oksydazy cytochromu C. I tlenek azotu, jeśli on jest produkowany w nadmiarze, co najczęściej, tutaj możesz obejrzeć o tym odcinek, jest powiązany z różnego rodzaju patologicznymi stanami w organizmie, między innymi, a przede wszystkim tak naprawdę stanami zapalnymi. Bardzo często, kiedy będziemy mieć nasilony stan zapalny, a więc będziemy mieć nadmierną ilość reaktywnych form tlenu, również będziemy mieć bardzo dużo nadmiernego tlenku azotu i reaktywnych form azotu tym samym. Więc fotony z tego światła są w stanie podać dysocjację tlenku azotu z oksydazy cytochromu C. Co to oznacza? No właśnie ta oksydaza cytochromu C zostaje poniekąd uwolniona i jest w stanie usprawnić, czy jest w stanie efektywniej przesyłać elektrony dalej i tym samym produkować ogólnie więcej energii, lepiej funkcjonować. Kolejna ciekawostka, tak między innymi działa błękit metylenowy. Nie bez powodu, kiedy opisywałem na kanale plusy i minusy błękitu metylenowego, mówiłem, że ja nie używam, bo też nie widzę żadnego sensu. Bo to jest być może materiał na inny filmik, który Was zaciekawi. Dajcie mi znać, głosujcie, że tak powiem, w sekcji komentarzy, czy Was to interesuje, że światło z tego spektrum ma całe mnóstwo, większość tak naprawdę plusów i działań błękitu metylenowego. To aż tak mocno się pokrywa, ale jednocześnie nie ma praktycznie żadnych minusów działania błękitu metylenowego. Właśnie dlatego ja osobiście wybieram naświetlanie się po prostu, bo nie widzę absolutnie żadnego sensu używania czegoś, co ma potencjalnie tyle efektów ubocznych, jeśli chodzi o błękit metylenowy, pomijając już to, że po prostu nie chcę sikać na zielono między innymi. Jakoś nie pasuje mi to mentalnie. Przechodzimy dalej, a więc do dyskusji. Czy da się używać profesjonalnych lamp LED zamiast laserów? Bo tak jak mówiłem, początki w ogóle tej całej fotobiomodulacji, przynajmniej teraz tak zwanej, to było używanie laserów. Dlatego ta terapia nosiła nazwę terapii laserowej niskiego poziomu. I do tej pory tak naprawdę często w badaniach można spotkać tę nazwę LLT.
LLT czy LLLT. Natomiast nie bez powodu nazwa ta została zmieniona na fotobiomodulację, bo odkryto, że nie ma tak naprawdę znaczenia, czy to jest laser, czy lampy LED, tak długo po prostu, jeśli dostarczymy odpowiednią dawkę energii. Czyli to jest to właśnie ta fluencja, o której będę mówić dalej w odcinku. Odbywały się tak naprawdę na przestrzeni dosłownie dekad różnego rodzaju dyskusje. Początkowo uważano, że lampy LED absolutnie się nie będą nadawać, no bo światło laserowe jest po prostu spójne, ono jest skolimowane. I właśnie dlatego te paskudne lampy LED, one się tutaj nie sprawdzą, aż tak naprawdę zaczęto z nimi eksperymentować i okazało się, że tak naprawdę to, co nas interesuje, jeszcze raz trzeba podkreślić, to jest dostarczenie odpowiedniej dawki energii, czyli tej fluencji do tkanek. I jeśli dostarczymy odpowiednią dawkę tej energii w danym spektrum, tak jak mówiłem, tutaj interesuje nas to spektrum 600-900 nanometrów, to ta terapia odniesie po prostu swój pozytywny skutek. Było takie bardzo ciekawe badanie właśnie z roku 2018, które roztrząsało całą tą kwestię. Bardzo polecam, jeśli kogoś to interesuje, po prostu przeczytać całość. I tam pokazywano na 40 badaniach, które obejmowały zarówno badania nad komórkami, czy hodowlami komórek, nad modelami zwierzęcymi, jak i ludziach. I pokazywano, że nie ma właśnie efektu, jeśli chodzi o używanie lamp LED, czy też używanie laserów. To, co podkreślono, to, że lampy LED są lepsze w tym sensie, że będą naświetlać większe powierzchnie. Innymi słowy, jeśli ktoś chciałby wspomóc się w procesie regeneracji, ktoś na przykład ucierpiał jakąś kontuzję, czy też ogólnie uprawia intensywnie sport, po prostu potrzebuje się lepiej regenerować, światło takie z lamp LED po prostu będzie preferowane poprzez większą powierzchnię, poprzez którą oddziaływuje. Natomiast stwierdzono, że z kolei lasery mają taki plus, że one po prostu działają bardziej punktowo, wąsko po prostu i są w stanie głębiej penetrować. Tym samym jeśli chodzi o różnego rodzaju choćby struktury międzykręgowe, lasery mogą być w takich przypadkach preferowane. Innymi słowy stwierdzono, że nie ma tutaj czerni, nie ma bieli, że to jest B, a tamto nie, tylko że ogólnie oba rozwiązania będą skuteczne, oba rozwiązania będą działać, natomiast mogą być ciut inne zastosowania ich w zależności od tego, co dokładnie chcemy naświetlić i co chcemy osiągnąć. Mamy więc wyjaśnione, można używać takich profesjonalnych lamp LED zamiast laserów. Jest to oczywiście wielokrotnie tańsze i można sobie po prostu w ramach gospodarstwa domowego najczęściej bez problemu na coś takiego pozwolić. Swoją drogą, ja kiedyś reklamowałem tą firmę i po prostu z nią współpracuję. Jeśli interesuje Cię zakup po prostu takiej profesjonalnej lampy LED, to polecam serdecznie firmę Mitoel. Oni mają różnego rodzaju modele właśnie lamp, które będą działać w spektrum czerwieni i bliskiej czerwieni. Są to lampy profesjonalne z 3-letnią gwarancją. Żywotność samego tego urządzenia dowolnego to jest 50 000 godzin, więc szansa na to, że uda się komuś je zajechać, jest niesamowicie mała. Ja sam mam takie urządzenie MW300 Pro, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć w domu i korzystam z niego regularnie. Różnego rodzaju obliczenia, które będę pokazywać właśnie w tym filmiku, będą bazować na urządzeniach firmy Mitoel. Jeśli masz lampę innego producenta, albo kupisz lampę innego producenta, nie ma z tym kłopotu, będziesz musiał po prostu zobaczyć sobie w specyfikacji technicznej, jakie są dane i podłożyć to pod te obliczenia czy wzory, o których ja będę mówić. Nie jest to potencjalnie kłopot. Natomiast firma jest fantastyczna, znam jednego ze współwłaścicieli, Rafała, i jest to też osoba niesamowicie pomocna, więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania, można śmiało dzwonić właśnie na ten telefon podany na stronie firmy Mitoel. Swoją drogą z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na dowolną lampę. Link będzie oczywiście tutaj na ekranie, ale też umieszczę ten link w opisie, jeśli ktoś chciałby z niego skorzystać i dostać tą 10% zniżkę. Zostaje nam więc wyjaśnienie, jaka jest różnica między lampami LED a takimi lampami na żarówki żarowe. Pomijam cenę. Cena jest oczywista. Po prostu te lampy LED, one będą naturalnie dużo droższe, one mają diody, mają półprzewodniki między innymi. Po prostu nie jest to tani sprzęt. Natomiast te lampy na żarówki żarowe, oczywiście to są bardzo proste urządzenia. Ogólnie one będą emitować całe te światło poprzez nagrzewanie tych włókien wolframowych do bardzo wysokich temperatur. Niektóre oczywiście mają jakieś tam filtry, ale ogólnie sposób działania takich urządzeń jest bardzo prosty. Natomiast jakie są różnice? Pierwsza różnica jest taka, że nie da się w takich lampach na żarówki żarowe w żaden sposób kontrolować precyzyjnie szerokości spektrum
tego światła. W profesjonalnych urządzeniach jesteśmy w stanie kontrolować emisję fotonów, jeśli chodzi o spektrum światła, dosyć precyzyjnie. Najczęściej w zakresie 10 do 20 nawet nanometrów. W laserach ta kontrola jest jeszcze większa. Tam często mówimy nawet o kontroli, jeśli chodzi o zakres 1 do 2 nanometrów. No więc jak to wygląda, jeśli chodzi o takie lampy z żarówkami żarowymi? No nie da się tego w żaden sposób skutecznie kontrolować, tym samym będziemy wyświetlać światło z bardzo szerokiego spektrum. Ja kiedyś na kanale wspominałem, że ogólnie, i to jest cały czas prawda, do użytku polecam różnego rodzaju lampy właśnie takie z żarówkami żarowymi, tylko na przykład choćby firmy Boirer, model, nie wiem, IL35, IL500. Natomiast one, jeśli zobaczycie specyfikację techniczną, one będą wyświetlać światło w zakresie od 700 najczęściej do 1200-1400 nanometrów. Innymi słowy, nie ma żadnej precyzji. Kolejna różnica i niesamowicie ważna jest taka, że mniej więcej, jeśli chodzi o ten pobierany prąd, energię elektryczną, to w profesjonalnych lampach LED ona jest do mniej więcej 90% przekształcana właśnie w światło. Natomiast w lampach z żarówkami żarowymi nawet do 95% pobieranej energii elektrycznej jest traconej w postaci ciepła. Jaka jest więc różnica? Różnica jest taka, że kiedy będziemy mieć te właśnie tanie lampy z żarówkami żarowymi, one emitują olbrzymie ilości ciepła. I dlatego oczywiście osoby, które mają takie lampy, czy to na przykład do też ocieplania różnego rodzaju terrarium, wiedzą, że one emitują ciepło i też w momencie naświetlania my czujemy to ciepło. Z kolei, jeśli chodzi o lampy LED i te bardziej precyzyjne spektrum światła, trzeba wiedzieć, że są to z natury procesy czy spektrum nietermiczne, to znaczy tam są przekazywane bardzo, bardzo niewielkie ilości ciepła. Dochodziło do tego, że czasami osoby, jeśli chodzi o byłych pacjentów, pisali do mnie podczas naświetlania, że lampa chyba nie działa, bo nie czują ciepła. No więc nie ma być czuć ciepła. Jeśli nie czuć ciepła, kiedy używamy takich profesjonalnych lamp, albo czuć go, może tak, nie w ogóle, ale czuć go bardzo mało, to znaczy, że wszystko działa świetnie. Samo to w sobie jest oczywiście ograniczeniem, bo stricte oczywiście temperatura jest stresorem dla organizmu. W mniejszej ilości dobrze wiemy, że ona może działać bardzo pozytywnie. Opowiadałem na tym na kanale. Choćby sauna jest oczywiście stresorem termicznym, będzie dawać nam większe ciepło i może działać krótkofalowo oczywiście dobrze. To samo jeśli chodzi o zimne prysznice, nie wiem, jakieś morsowanie. W tym przypadku z kolei będziemy mówili o stresorze, który ma niską temperaturę. Natomiast jeśli chodzi o naświetlanie skóry, my nie chcemy jej przegrzewać. W sensie, jeśli będziemy czuć bardzo niekomfortowe gorąco, tak, czy czujemy praktycznie jakby parzyło, absolutnie trzeba zwiększyć odległość, jeśli ktoś ma takie lampy z żarówkami żarowymi, inaczej po prostu może dojść do poparzenia. I żeby było jasne, nie ma żadnego pozytywnego wpływu na naświetlane tkanki, wręcz przeciwnie. Tutaj jest inne pytanie. Czy to znaczy, że w ogóle nie można używać takich lamp z żarówkami żarowymi? No nie. Ja mam takie doświadczenia ogólnie, że w momencie, w którym polecałem takie lampy, efekty widać. Czy to są takie efekty, jakie widać w badaniach, jeśli chodzi o profesjonalny sprzęt, lampy na właśnie LED czy lasery niskiego poziomu? No nie. No nie ma co się oszukiwać, nie będziemy mieć takiego efektu. Natomiast wciąż, jeśli chodzi o przynajmniej część zastosowań, jest tutaj możliwość używania tych lamp z żarówkami żarowymi, ale trzeba pamiętać, one nie działają bezpośrednio przez tą fotobiomodulację. Tutaj jeden z takich po prostu klasycznych efektów jest przekazywanie ciepła i w tym momencie rozszerzają się naczynia krwionośne, jest zwiększony przepływ krwi, to może mieć pozytywne różnego rodzaju efekty, choćby w leczeniu chorych zatok i tak dalej, ale żeby było jasne, nie ma tutaj jakiegoś niesamowicie pozytywnego, bezpośredniego działania na mitochondria. O takim efekcie można zapomnieć. Jasne? Mam nadzieję, że jasne. Jak nie, to pytać w sekcji komentarzy. Idziemy dalej. Jak obliczyć długość czasu naświetlania danego obszaru, żeby odnieść te pozytywne korzyści? Bo tak jak mówiłem, jeśli będziemy naświetlać zbyt krótko, nie będzie efektu. Będziemy naświetlać zbyt długo, również może nie być efektu, a jeśli będziemy naświetlać bardzo, bardzo długo, to efekt może być negatywny. Więc jak to obliczyć? Musimy zacząć od poznania paru podstawowych parametrów. Zacznijmy od mocy urządzenia. Moc urządzenia to jest oczywiście całkowita ilość energii, która będzie produkowana przez to urządzenie w danej jednostce czasu. Najczęściej będziemy to wyrażać miliwatami. Następnym parametrem jest irradiacja. Irradiacja to jest gęstość mocy, intensywność, a więc ilość mocy, która przypada po prostu na jakąś jednostkę obszaru. To najczęściej będziemy wyrażać miliwatami na centymetr kwadratowy.
bo oczywiście w tym przypadku będziemy rozpatrywać jakieś naświetlane obszary w tych centymetrach kwadratowych, jeśli chodzi o powierzchnię. Kolejnym parametrem jest energia całkowita, a więc suma wszystkich fotonów, które zostały dostarczone w trakcie jednej sesji. To będziemy wyrażać joulami. I ostatni parametr, który nas interesuje, to jest właśnie fluencja, o której mówiłem już na samym początku odcinka. Fluencja to jest gęstość energii, albo po prostu dawka energii, więc suma całkowitej energii, która jest dostarczona na jednostkę powierzchni. I to będziemy wyrażać w joulach na centymetr kwadratowy. I właśnie fluencja, a więc jeszcze raz, joule na centymetr kwadratowy, to jest ten parametr, który nas będzie interesował, jeśli chodzi o określanie potencjalnie długości czasu naświetlania. Będzie nas to obowiązywało parę wzorów, żeby było jasne. Jak podkreśliłem na początku, to nie jest coś, co trzeba koniecznie samodzielnie sobie liczyć. Można po prostu dać podstawowe parametry jakiejś aplikacji sztucznej inteligencji i ona policzy to za nas. Niemniej po prostu dla klarowności zacznijmy od tego, jak liczymy energię. Więc energia w joulach to jest moc waty razy jednostka czasu, w tym przypadku sekundy. Irradiacja, a więc waty na centymetr kwadratowy, to jest moc w watach poprzez powierzchnia w centymetrach kwadratowych. Fluencja w joulach na centymetr kwadratowy liczona to jest irradiacja, czyli waty na centymetr kwadratowy razy czas w sekundach. I na koniec czas nasz naświetlania w sekundach to będzie fluencja liczona w joulach na centymetr kwadratowy podzielona przez irradiację liczona w watach na centymetr kwadratowy. Pokażę Wam teraz, jak to policzyć na praktycznym przykładzie, bo wtedy oczywiście najlepiej się to przyswaja. Pierwsze, co musimy zrobić, to jest po prostu znaleźć specyfikację techniczną lampy, którą posiadamy. Ja zrobię to dla swojej lampy, czyli jeszcze raz tego modelu firmy Mitoel MW300 Pro. Wchodzę sobie na stronę producenta i tam wchodzę w PDF, specyfikacja techniczna i mam podane natężenie promieniowania. I ono jest sprecyzowane jako natężenie promieniowania w odległości 3, 15 albo 30 cm. Bo oczywiście to natężenie promieniowania, ono będzie zmieniało się w zależności od tego, jaka jest odległość danego obszaru ciała od tej lampy. I tam mamy podane następujące wartości. Jeśli chodzi o odległość 3 cm, to jest 186 mW na centymetr kwadratowy, potem przy 15 cm jest to 130 mW na centymetr kwadratowy i w odległości 30 cm są to 103 mW na centymetr kwadratowy. Dla jasności, najczęściej tą odległością zalecaną, preferowaną przez wiele osób jest 30 cm kwadratowych. Warto podkreślić, że mamy tam dwie wartości w tej specyfikacji technicznej. Druga wartość, takim trochę mniejszym pismem, to jest pomiar profesjonalnym spektrometrem. Te liczby będą różnić się. Czyli innymi słowy mamy liczbę, która została podana przez producenta i potem mamy to zweryfikowane, sprawdzone profesjonalnym spektrometrem. Teraz pytanie, co wybrać? Zawsze wybieramy badanie robione profesjonalnym spektrometrem. Producenci często mają to do siebie, że oni są w stanie tak naprawdę zbyt hura optymistycznie podchodzić do tego, jakie jest natężenie promieniowania generowanego przez taką lampę. Spektrometr, możemy powiedzieć, mówi prawdę. I to jest bardzo ważne, rozróżnienie właśnie specyfikacji technicznej tego, co mówi producent versus tego, co mówi pomiar spektrometrem. Właśnie dlatego tak uwielbiam firmę Mitoel, bo oni nie jest tak, że po prostu zaufaj, że jeśli po prostu przy tych półprzewodnikach i przy tych diodach będziemy mieć takie podane natężenie promieniowania przez producenta, to na pewno tak jest. Jest to zweryfikowane profesjonalnym spektrometrem i wartości są zgoła odmienne. Odpowiednio 180 mW na centymetr kwadratowy dla 3 cm, potem jest 70 mW na centymetr kwadratowy w odległości 15 cm. Zwróćcie uwagę, że producent podawał 130, prawie dwukrotna różnica. I odpowiednio 60 mW na centymetr kwadratowy w odległości 30 cm kwadratowych. Innymi słowy, różnica między specyfikacją producenta a pomiarem spektrometru jest bardzo, bardzo duża. Jeśli masz na lampę innego producenta, to upewnij się, że właśnie w specyfikacji technicznej masz również podany pomiar spektrometrem, inaczej nie będziesz w stanie precyzyjnie obliczyć czasu naświetlania. Trzeba to bardzo mocno podkreślić. Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa zjawiska. Pierwsze to jest, musimy zwrócić uwagę, że natężenie promieniowania będzie dosyć mocno spadać, im bardziej oddalamy się od źródła takiego światła. I to oczywiście w fizyce jest wyjaśnione jako prawo odwrotnych kwadratów. Spadek natężenia promieniowania będzie odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości między tobą czy danym obszarem ciała a źródłem światła. Innymi słowy, jeśli zwiększysz dwukrotnie odległość, to takie natężenie promieniowania nie spadnie 2 razy, a spadnie 4 razy. Trzeba więc
dosyć dobrze ustawiać się względem takiego źródła światła. Jeśli oddajemy się za bardzo, to po prostu to natężenie promieniowania może nie być wystarczająco duże, aby uzyskać te pozytywne efekty. I drugie prawo, które nas interesuje, to jest tak zwane prawo Lamberta-Bera. I ono mówi, że im głębiej chcemy naświetlić tkanki, tym większe musi być natężenie promieniowania. Czyli oczywiście można powiedzieć, że sama moc urządzenia może być większa, albo my musimy być bliżej takiego źródła światła. Czemu? Bo im głębiej chcemy naświetlić tkanki, tym bardziej musimy pamiętać, że wszystkie struktury pomiędzy będą i rozpraszać te fotony, albo je absorbować. Musimy zagwarantować albo bliższą odległość, albo większą moc samego urządzenia. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to w przypadku wielu lamp będziemy mieć do czynienia z tak zwanymi diodami dual chip. Czyli innymi słowy, one będą w stanie generować jednocześnie światło czerwone albo światło bliskiej czerwieni. Przyjrzyjmy się tej lampie, którą miałem, czyli MW300 Pro. Tam widzimy, że jeśli chodzi o światło czerwone, to jest ono generowane jako 630 i 660 nanometrów. Jeśli chodzi o światło bliskiej czerwieni, to jest 830 do 850 nanometrów. Jeśli spojrzymy już sobie na programy, takie można powiedzieć domyślne programy, które sobie mogę włączyć w takiej lampie, niektóre na przykład będą miały mniejszą ilość danego światła, albo nawet zerowo. W przypadku na przykład mamy ten program Skincare, tak? Czyli opieka, dbanie, pielęgnacja skóry. W tym przypadku światło czerwone wynosi 100%, natomiast światło bliskiej czerwieni wynosi 0%. Co to oznacza? Wszystkie te wartości, które są podane przy tym odczycie profesjonalnym spektrometrem, musimy obciąć o połowę. Czemu? Bo całkowita moc urządzenia będzie zmniejszona o połowę, nie będzie działała ta część diod, która będzie wyświetlać te fotony, jeśli chodzi o bliską czerwień. Tak, więc jest to kolejna, zobaczcie, jest to bardzo podchwytliwe, jest to kolejna rzecz, którą musimy sobie uwzględnić. Musisz więc się upewnić, czy u Ciebie też potencjalnie są takie diody, te dual chip i najczęściej tak one będą się znajdować, bo oczywiście nie jest tak, że większość urządzeń ma osobne diody, które będą emitować światło czerwone i osobne na bliskiej czerwieni. Mamy jedną diodę, która będzie właśnie przełączać się między tymi trybami, albo jednocześnie wyświetlać światło z jednego wycinka spektrum i z drugiego. Z kolei jeśli włączyłbym sobie tryb wsparcia mięśni, regeneracji mięśni, to widzę, że tam z kolei będziemy mieć światło czerwone na 50% i światło bliskie czerwieni na 100%. No i co w takim przypadku? Będę te wartości, które są podane w specyfikacji technicznej, przemnażać przez 3/4, bo te diody będą działać na 75% mocy. Więc trzeba, jeszcze raz podkreślę, zwracać uwagę nawet na takie rzeczy, żeby dobrze sobie policzyć ten czas naświetlania. Zostaje nam ostatni kawałek tej łamigłówki. Mianowicie chcemy wiedzieć, jaka jest nasza docelowa fluencja, jaka jest ta dawka energii, którą chcemy dostarczyć na nasz obszar ciała. I skąd to weźmiemy? Weźmiemy to z badań. Czyli generalnie tak długo, jeśli masz dostęp do jakiegoś badania, które będzie pokazywać, że no właśnie używanie światła czerwonego albo ewentualnie bliskiej czerwieni działało pozytywnie na to i na to będziesz w stanie to wszystko samodzielnie obliczyć. Tam jest podane zawsze, jaką dawkę energii, właśnie w dżulach na centymetr kwadratowy, przekazano na dany obszar ciała. Więc załóżmy, że w moim przypadku chcę, żeby przekazać 5 dżuli na centymetr kwadratowy. To jest ta fluencja, to jest ta dawka energii, która mnie interesuje. Ja oczywiście wrzuciłem to do aplikacji sztucznej inteligencji, żeby wszystko przyspieszyć i po prostu dałem prostą instrukcję, że docelowa fluencja, która mnie interesuje, to 5 Joule na centymetr kwadratowy. Specyfikacja techniczna mojej lampy mówi, że natężenie promieniowania mierzone spektrometrem jest takie, a takie. Chciałbym naświetlać się z odległości 30 cm, oblicz całkowity czas naświetlania się danego obszaru. No i w tym przypadku taka aplikacja sztucznej inteligencji sobie chwilę pomieli, albo można samodzielnie podstawić wszystkie te zmienne oczywiście do wzorów, które podawałem i wyjdzie mi, że mam naświetlać się 83,3 sekundy. Tak, czyli patrzę sobie na badanie, w badaniu mówią, że uczestnicy odczuli takie a takie pozytywne efekty przy 5 dżulach na centymetr kwadratowy. Ja mogę sobie obliczyć, że przy tej lampie, którą ja mam, powinienem się naświetlać 83,3 sekundy z odległości 30 cm. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli chcielibyśmy się naświetlać krócej, to można po prostu zmniejszyć odległość, tak? Można zmniejszyć odległość choćby do 15 cm i nagle się okazuje, że ten czas naświetlania danego obszaru skóry będzie już dużo mniejszy.
Oczywiście są czasami takie pierdoły jak choćby włosy, tak? Jeśli ktoś naświetla sobie skórę głowy, to trzeba pamiętać, że włosy również będą pochłaniać albo rozpraszać częściowo te fotony. Innymi słowy, w zależności od tego, jaka jest gęstość takich włosów, tak? Jeśli ktoś ma jężyka, to nic nie trzeba tutaj robić z obliczeniami, a jeśli ktoś ma gęstsze włosy, na przykład takie jak ja, to całkowity czas naświetlania może zwiększyć się od 50 nawet do 80%. Natomiast mówiąc ogólnie, właśnie w ten sposób będziemy obliczać sobie czas potrzebny na naświetlanie danego obszaru ciała w zależności od potrzeby. Nie jest więc tak, że możemy po prostu podać jakąś liczbę zawsze z czapy, że na przykład naświetla się, nie wiem, 5 minut, 10 minut, 15 minut i tak dalej. I to będzie miało jakieś znaczenie, bo to wszystko będzie zależało od odległości parametrów urządzenia, nawet takich rzeczy jak włosy. Oczywiście, jeśli naświetlasz dany obszar ciała, to chcemy to robić na dany nagi obszar ciała, tak? Czyli nie nosimy po prostu ubrania, bo znowu będzie to wprowadzało kłopoty, jeśli chodzi o dostarczanie odpowiedniej dawki energii na ten obszar. Warto jeszcze pamiętać, że czasami właśnie jeśli widzisz, że jest podane, że nie wiem, naświetla cię te 10-15 minut, to wymaga też doprecyzowania w tym sensie, że czas naświetlania, który ja sobie tutaj obliczyłem ze sztuczną inteligencją, on jest na dany obszar ciała, tak? Czyli na tym obszarze ciała, na przykład jeśli będę sobie klatkę piersiową naświetlać, wiem, że mogę dłużej naświetlać, tak? Oczywiście, bo często mówimy o zakresach, że to nie jest 5 joule na centymetr kwadratowy, to może być, nie wiem, od 3 do 7. Więc ale generalnie dobrze, żebym naświetlał 83,3 sekundy dany obszar ciała. Natomiast mogę przecież przesunąć ten obszar choćby niżej. Będę sobie naświetlać brzuch. Nie wiem, mogę sobie naświetlać nogi, jeśli mam kłopoty z nogami. Mogę naświetlać sobie buzię, żeby mieć jędrniejszą czy ładniejszą cerę itd. itp. Generalnie ten czas podawany zawsze jest na obszar ciała. Czyli jeśli ktoś chciałby sobie naświetlać większą część jakąś ciała, to oczywiście całkowity czas będzie się wydłużać i możemy mieć do czynienia wtedy z 10, 15, 20 minutami i tak dalej. Znowu, wszystko zależy po prostu od naszego celu, parametrów danego urządzenia i tak dalej. I jeszcze jedno przypomnienie. Pamiętajcie, że ogólnie światło to jest o tyle fajne z tego spektrum 600-900 nanometrów, że ono ma tak zwany efekt abskopalny, to znaczy pozamiejscowy. To nie jest tak, że tylko naświetlany obszar będzie odnosić korzyści. Inne, na przykład pokrewne obszary, a nawet dalsze części ciała również będą odnosić jakieś korzyści, chociaż oczywiście dużo mniejsze niż sam naświetlany obszar. Pamiętajcie również, żeby nie przeginać, tak? To znaczy zawsze, jeśli chcecie się naświetlać, to idealnie pod daną frekwencję, daną tą dawkę energii na dany obszar ciała. Natomiast jeśli nie wiecie, czy możecie dłużej, to warto po prostu znowu sprawdzić, czy są dostępne po prostu jakieś zakresy. Czasami mówimy jeszcze raz o zakresach naświetlania, czyli nie wiem, to może być, tak jak mówiłem, 3 do 7 joule na centymetr kwadratowy i wtedy wiemy, że można się krócej naświetlać, ale też można dłużej. Natomiast zbyt krótki czas naświetlania nie da efektu i zbyt długi nie da efektu i tak jak wspominałem już parę razy, może przynieść negatywne efekty. To reguluje tak zwane prawo Arndta-Schulza. Tak naprawdę jest to prawo, które było poniekąd, bym powiedział, prekursorem hormezy. Tak? Czyli odpowiednie natężenie jakiegoś stresora, nazwijmy to ogólnie, daje pozytywne efekty. Zbyt niskie nie daje żadnych i zbyt wysokie może działać wręcz negatywnie. I trzeba pamiętać, że dokładnie to samo tyczy się światła. Jeśli będziemy przeginać, tak, z naświetlaniem, bo wydaje nam się, więcej, to w takim razie na pewno lepiej, to nie będzie tak. Nie będzie lepiej. Zbyt długie naświetlanie, szczególnie jeśli wchodzi się często w dziesiątki joule na centymetr kwadratowy na dany obszar, mogą nawet spowodować apoptozę, a więc zaprogramowaną śmierć komórki. Pamiętajcie więc, nie przesadzać. Dzięki jak zawsze za wysłuchanie odcinka. Wiem, że był on bardziej techniczny niż zazwyczaj te moje odcinki, chociaż one bywają całkiem techniczne. Ale tak jak mówię, jest to absolutnie niezbędne, żeby wiedzieć, jak się prawidłowo i bezpiecznie i skutecznie naświetlać. W najbliższych tygodniach właśnie będzie pierwszy odcinek a propos poprawy płodności. Zacznijmy od pań, czyli jak można zwiększyć szansę na zapłodnienie, używając właśnie takich lamp LEDowych.
i dzięki temu, że będziecie już wiedzieli, jak to obliczyć, będziecie mogli bezpośrednio sobie zastosować wiedzę właśnie z tego przyszłego odcinka. Jeszcze raz przypominam, że jeśli nie masz jeszcze takiej lampy, chciałbyś sobie sprawić ją, to polecam firmę Mitowell. Link będzie w opisie razem z kodem zniżkowym Bartosz10, 10% zniżki na dowolne urządzenie. Jak zawsze jestem obecny w sekcji komentarzy, jeśli macie jakieś pytania, przynajmniej parę godzin po publikacji odcinka. Potem przypominam, zgodnie z tym, co piszę już od wielu odcinków, nie będę dostępny, nie odpowiadam na żadne pytania, bo po prostu stety, ale kanał ogląda tyle osób i tyle osób zadaje pytania, że nie mam na to czasu. Jeśli miałbyś jakieś naglące pytanie, to przypominam, można zostać patronem kanału za 40 zł miesięcznie i dla patronów jest dostępne prywatne forum, gdzie można mi zadawać pytania. Również dla patronów dostępne są talie, takie gotowe z fiszkami elektronicznymi, w których znajdują się wszystkie informacje, o których mówię w tym odcinku, choćby i już ponad 200 poprzednich odcinkach. I również dla patronów jest dostępne forum Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu publikuję jakieś najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce z dodatkowym omówieniem, jeśli kogoś interesuje właśnie rozszerzenie tych swoich horyzontów naukowych. Klasycznie oczywiście polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język z dowolnej rodziny języków, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, fiszki różnego rodzaju, czy aplikacje z fiszkami płatne, po prostu żeby być samodzielnym w tej nauce. I jeszcze raz, system jest uniwersalny i pasuje do każdego języka. Kurs Experts Incubator, a więc kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, jak uczyć się głębokiego zrozumienia informacji, tworzyć te głębokie zrozumienie, jak wdrażać również suche informacje w praktykę. Idealny dla uczniów, studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć, mieć dobre oceny, dostać stypendium, dla osób, które nienawidzą swojej pracy, muszą ją rzucić albo już rzuciły, ale nie mają jeszcze kompetencji, żeby znaleźć nową pracę. Dla osób, które kochają swoją pracę, ale znowu muszą może zdać jakiś papierek, zrobić jakiś certyfikat, żeby dostać podwyżkę i awans. Na koniec, jak zawsze mówię, dla osób takich jak ja, może i ty, które nie chcą mieć poczucia zmarnowanego czasu, że czytasz, słuchasz, ale w głowie nie zostaje praktycznie nic. I na koniec polecam kurs O jeden, bo za daleko, czyli z mojej działki trychologicznej. Przypominam, jestem trychologiem kosmetycznym między innymi. Tam pokazuję, jak zatrzymać i odwracać między innymi łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i pozbyć się telogenowego wypadania włosów, ten stan, kiedy te włosy non-stop wypadają garściami, czasami w skrajnych przypadkach, i jak zwalczać różnego rodzaju uporczywe choroby skóry głowy, w tym między innymi upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka, a pod nim bonusowe ciekawostki tyczące się tego odcinka, a po tym wszystkim literatura naukowa, na którą się powoływałem w tym odcinku. Z kolei w opisie, jak zawsze, znajdziesz różnego rodzaju linki zniżkowe, między innymi jest link zniżkowy do Alines, polska firma produkująca suplementy minus 5% jest właśnie firma Mitowell, producent wysokopolifenolowej oliwy z oliwek, firma Numa, tam również znajdziesz kod zniżkowy. Pyszna jest oliwa, polecam serdecznie. I również oczywiście linki do moich produktów i newslettera, jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko, tam możesz wprowadzić swój adres mailowy i wysyłam z kolei tam artykuły związane z drugą częścią mojej działalności, czyli że tak powiem, poza dietetyczną, paramedyczną, jak uczyć się skutecznie, jak uczyć się języków obcych, zwiększać swoją produktywność i tym podobne. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.